W dzisiejszym odcinku Bogi Garage. Piszemy tłuste riffy. Pierwszy raz w życiu używam miarki. Jest je masło orzechowe z nosa. Rozpoczynamy projekt zmiany konsoli Zetki. Tak jak już kiedyś wspominałem, chciałbym zrobić mały projekt, gdzie zrobimy wnętrze a la M, więc generalnie takie klatki gotowe z serii M potrafią kosztować nawet 1500 czy tam 2000 zł, więc żeby nie przepłacać i zrobić to samodzielnie, możemy to zrobić kupując najtańszą klatkę, może być nawet jakaś połamana, chociaż nie, zaczepy powinny być ok. Natomiast do czego dążymy? Tutaj będzie radio z wyświetlaczem, tutaj będzie panel nawiewu, natomiast tutaj pod spodem zamontuję sobie 3 mieruniki. One są tutaj, to jest akurat, na razie doszedł do mnie tak naprawdę tylko jeden, z ciśnienia oleju, natomiast chciałbym, żeby to było ciśnienie oleju, woltomierz oraz zegarek. One są wszystkie tych samych rozmiarów, to jest 52 mm. Są praktycznie tak jakby stąd, gdy sobie przymierzycie taki aftermarketowy miernik, to on wchodzi perfekcyjnie w otwór nawiewowy, więc co trzeba zrobić? Trzeba to zaślepić, wyrównać do jednego poziomu. A w tym celu użyjemy spawarki do plastików, trochę plastiku jakiegokolwiek, i szpachli do plastiku. Więc wygładzimy to sobie na równo, następnie wytniemy otwory i czekamy na mierniki. Można składać wtedy. Można zacząć od docięcia kawałka plastiku tak, żeby wpasował się idealnie w ten obręb. Wystarczy tak naprawdę jakikolwiek plastik, może to być jakiś... Ja używam plastiku po jakichś starym zestawie śrubokrętów, no i myślę, że będzie ok. Żeby to przeciąć, zwykły nożyk. Plastik jest trochę gruby, ale myślę, że sobie poradzić z tym. Spróbujmy. Dobra, lepszym narzędziem będzie nóż kuchenny, gdzie on raczej się nie powinien złamać. Idzie jak po maśle, super. Ekstra. Ucinamy te boczki. No i git. Mamy kawałek plastiku. Dokładnie być nie musi, no bo po to jest później papa. Więc wymierzamy sobie to plus minus na oko, tak żeby głównie przysłonić te plasticzki. To będzie tutaj na tej wysokości. Stąd potrzebujemy dojść. Wziąć ten skrawek. Ok. Stąd. To jest granica chyba tutaj. No i dobra, jak już to mamy, możemy przejść do spawania tej części. Do tego używamy takich małych klipsów i wspawujemy to w nasz panel. Myślę, że dużo klipsów używać nie musimy, no bo to jednak nie jest jakaś tam część mega ruchoma. Że tutaj tylko o zakrycie tego. Zakrywamy przede wszystkim po to, żeby szpachla miała się do czego trzymać, więc wybieramy bardziej chropowatą powierzchnię. Obcinamy nadmiar metalu. Im niżej, tym lepiej. No dobra, nigdzie tam już nie ucieknie. Kolejny fragment to będzie zasłonięcie tego, więc sobie również tutaj docinamy. Grubość nam tu odpowiada, więc sprawdźmy sobie może ile to ma centów. To ma centów 4,4 centa. 4,5 centa możemy sobie tu odmierzyć i z tej strony gdzieś wypada no tutaj. Więc użyjmy tutaj
jakiejś prostej płytki plastikowej. I teoretycznie powinno tutaj pasować. I pasuje całkiem nieźle. To akurat musimy trochę mocniej przyspawać, z tego względu, że tutaj jest dosyć duży spadek, więc no, lutujemy sobie tak, przytrzymując z drugiej strony palcami. Dobra, jakoś tam się pierwsze trzyma. Najgorzej będzie z wierceniem tego, ale to coś się wymyśli do tego czasu. Dobra. Myślę, że to mamy już zaspawane. Teraz jeszcze poucinajmy jak najniżej wystające spinki. Oczywiście to, co pozostaje, to będzie można wykładzić później papierem ściernym, więc tym się nie przejmujemy. Najważniejsze po prostu, żeby teraz szpachla miała się czego trzymać. Dobra, jak to jest już pospawane, to pora na szpachlowanie i zaślepienie tego całościowo, później się wytnie otwory. Do szpachlowania potrzebuję czegoś do mieszania szpachli. Samej szpachli oczywiście, jest to szpachla Bumper Fix Putty for Plastics. Czyli tutaj mamy coś idealnego właśnie do plastiku. Otwieramy sobie. Myślę, że trochę jej pójdzie jednak. Dajemy utwardzacz. Utwardzaczu niedużo. Ziupka wystarczy. Nawet dałem trochę za dużo, ale to dobrze. Szybciej się utwardzi. Już to jest utwardzone. Też utwardzone. Zmieszane. Nakładamy tutaj grubo. Nie boimy się. I tak się to potem zeszlifuje. Tak jak mówiłem, trochę tej pasty tutaj zejdzie, ale od czegoś ona jest. Pierwsza warstwa nie musi być jakoś dokładna. Ważne, żeby to zakrywało, chociaż częściowo. Dobra, nie wygląda to najlepiej, ale tak miało być. Dajemy sobie trochę więcej tej pasty. Pasty szpaki. Raz jeszcze utwardzacz. Nie ma co żałować. Mieszamy. Bierzemy sobie teraz normalną raklę, czy też szpachlę po prostu i wyrównujemy ładnie. Tak jest, teraz jest wystarczająco. Możemy teraz zostawić, żeby to przesło. Później będziemy szlifować. One eternity later. Myślę, że możemy to już szlifować. Czekało sobie to 3 dni na słońcu. Z tyłu wygląda całkiem rzeźko. To wygląda tak. Jak to wyrównamy, to można zrobić dziury, otwory na mierniki. Po namyśle jednak zmieniamy na papier 180. Tym papierem tak złoto pójdzie. Dobra, pięknie. Jest gładziutko, przykryję to jeszcze folia. Musimy teraz wyciąć otwory. Dobra, wypada teraz zmierzyć odległości. Skoro to już jest przygotowane, to teraz musimy to przygotować i wymierzyć do wycięcia. A więc zobaczmy, ile to mamy centymetrów. Powiedzmy po 7 centymetrów odstępów, tak na oko. I po to Pan Bóg dał oczy, żeby robić na oko. Więc teraz tak, tutaj środek to będzie gdzieś 7,5 centa. 7,5 centa to jest 3,75. 3,75 to jest centrum, czyli 3,75 gdzieś tutaj. To jest nasza linia. Jest tutaj. Gdzieś w tych miejscach. Teraz tu jest ile? 3,75 też musimy od dołu. A to jest już 8 centów. Dobra. To robimy w drugą stronę. Czyli jak mamy 3,75 od tego, to żeby te wszystkie były równe względem tych trzech, to teraz musimy zmierzyć, ile tutaj jest odstępu. Tam wychodzi równo 5 cm. Więc teraz tutaj tak samo. Wychodzi nam tutaj 5 centów. 4,5 centa. 4,5 centa od dołu. Czyli gdzieś tutaj. 4,5 centa. 4,5 centa. I teraz na tej wysokości, no to wszędzie jest po 4,5. Tu mamy jeden punkt. Tu mamy drugi punkt. I tu mamy trzeci punkt. Czyli odległość między
starymi otworami i tymi, które chcemy zrobić. Więc to jest już nasza wysokość i teraz potrzebujemy zmierzyć, tak żeby to podzielić idealnie na 3. Chociaż jeśli to już jest, to mamy 20,5 centa. Szybka matematyka, nie korzystając z kalkulatora. 20,4 cm podzielić na 3 to jest 6,8 cm. Czyli 6 to będzie 1. 6,8 czyli gdzieś tutaj. 6,8 mamy na tym miejscu, czyli tu powinna być granica. Kolejne to jest 13,6. Powinno być ok. Sobie naszą otwornicę. Teraz te wszystkie wskaźniki mają po 52 mm średnicy, natomiast to ma 51, więc myślę, że będzie idealnie tutaj się nadawać do naszych celów samochodowych. Dobra, zmieniliśmy sprzęt, spróbujemy to wywiercić. Okej, całkiem nieźle to wygląda. Spodziewałem się znacznie gorszej roboty. Więc tutaj taka niespodzianka. Zobaczymy teraz, czy wejdzie w ogóle. Jezu, jak stąd? Kurde, perfekcyjnie jest. No, troszkę tam może jeszcze z pół centa, żeby doszło. Niestety podczas nagrywania dość mocno się rozpadało, przez co stwierdziłem, że nie będę komentować, bo i tak tego nie będzie słychać na nagraniu. Po skończonej wycince pora na oklejenie kokpitu folią 3M, a następnie możemy przymierzać na spokojnie już nasze mierniki. Efekt końcowy można teraz zobaczyć na przebitkach. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do subskrybowania kanału i komentowania. W kolejnym odcinku będziemy montować nową konsolę w Zetce. Raz jeszcze dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.